Czy kiedykolwiek myślałeś, jakby to było posiadać supermoce i móc zaskakiwać swoich znajomych rzeczami, których nie będą potrafili wyjaśnić? Jeśli tak, to ten odcinek jest dla Ciebie, dlatego że odpowiem w nim na pytanie, jak zostać iluzjonistą. No ale jeżeli mnie nie znasz, to pewnie się zastanawiasz, no ale moment, dlaczego ty byś miał, dlaczego to ja miałbym odpowiedzieć na takie pytanie? Ja się nazywam Y i jestem zawodowym iluzjonistą od ponad 10 lat. Zawodowym iluzjonistą to znaczy, że występuję na eventach i konferencjach dla największych polskich firm. Dodatkowo od 7 lat prowadzę kanał na YouTubie, który ma już prawie 1 milion subskrybentów i ponad 85 milionów odsłon na filmach. Dodatkowo moje wszystkie social media, na których oczywiście pokazuję magię, mają ponad 2,6 miliona obserwujących. To bardzo dużo, ale tak jest. Dodatkowo mam też swój program w telewizji, który się nazywa Magia Y, a większość osób zna mnie z nagrań z takimi gwiazdami jak Robert Lewandowski czy Mike Tyson. Dlatego myślę, że biorąc to wszystko pod uwagę, to myślę, że jestem odpowiednią osobą, żeby odpowiadać na pytanie, jak zostać iluzjonistą. Jednak w tym odcinku nie tylko powiem Ci, jak zostać iluzjonistą, ale opowiem Ci też o kursie iluzji, który stworzyłem i mam dla Ciebie pierwszą darmową lekcję z tego kursu, którą udostępnię Ci pod koniec tego odcinka. Ale wracając do tematu. Poznawanie iluzji można podzielić na 3 etapy. Etap pierwszy to etap, w którym oglądamy iluzjonistę i jesteśmy zachwyceni jego wyczynami. Być może bierzemy udział w tych wyczynach i dzieją się rzeczy absolutnie niesamowite, rzeczy, których nie potrafimy wyjaśnić i emocjonalnie wierzymy w świat, w którym istnieje magia. Na pierwszym etapie zatrzymuje się większość osób. Drugi etap to etap, w którym być może przez przypadek albo celowo ktoś objaśnia nam, jak została wykonana iluzja. Stosunkowo mały procent osób dociera do etapu drugiego, no ale docierają i to jest taki etap rozczarowania tak naprawdę, no bo okazuje się, że jednak jakoś to można zrobić i przez to porównanie czegoś niesamowitego, magicznego, czego nie potrafiliśmy wyjaśnić, do jakby czegoś, co jest namacalne, no bo jednak tak osiągamy tą iluzję, to mamy tendencję w ogóle do trywializowania iluzji, powiedzieć takie, to takie proste. Na szczęście jest etap trzeci, podczas którego nie tylko wiemy, jak jest zrobiona dana iluzja, ale też uczymy się jej po to, żeby pokazywać ją innym i zobaczyć te emocje, to zaciekawienie, ten zachwyt, te niesamowite, niepowtarzalne przez żadną inną rozrywkę emocje. No i moim celem jest to, żeby jak najmniej osób zostało na etapie drugim. Dlatego, że to jest bardzo słaby etap i generuje on osoby, które często lubią psuć zabawę podczas pokazów. Generuje ten etap osoby, które komentują tam pod moimi filmami, ja wiem, jak to zrobiłeś, psując innym tak naprawdę zabawę. I jest spora szansa, że jeżeli Ty oglądasz ten film, to jesteś na etapie drugim. Dlaczego? Dlatego, że być może wyszukałeś frazy w internecie, jak zostać iluzjonistą, ale nawet sam fakt, że zainteresował Ciebie tytuł jak zostać iluzjonistą, być może świadczy o tym, że gdzieś tam już szukasz tej drogi, żeby zostać iluzjonistą, być może znasz już jakąś iluzję i być może jesteś na tym takim niewygodnym drugim etapie, w którym no niby coś wiesz, ale jednak nie jesteś w stanie niczego poznać. Moim celem będzie to, żeby właśnie jak najwięcej osób na tym etapie już nie było i żeby byli w stanie chociaż jedną iluzję wykonywać do swoich znajomych czy rodziny. Jeśli chodzi o moją historię, to ona również wpisywałaby się w te 3 etapy poznawania iluzji. Tym pierwszym etapem było to, kiedy mój tata, gdy miałem 3 czy 4 lata, pokazał mi pierwszą iluzję, jaką w życiu widziałem, iluzję z kartami. Mój tata umiał tylko jedną iluzję, naprawdę dobrze. Jego błędem, myśl tego rozumowania, było to, że powtórzył ją drugi raz i trzeci raz, a była to jedna z tych iluzji, których się nie powinno powtarzać, a na koniec, żeby było gorzej, wyjaśnił tę iluzję. I oczywiście my już teraz wiemy z perspektywy czasu, że to fajnie wyszło, no ale generalnie wiecie dobrze, że czegoś takiego się nie robi. I ja jako dziecko, byłem w tym takim etapie drugim, w którym tak w sumie, takie rozgoryczenie, taki cynizm, oglądając wielkich iluzjonistów, takich jak David Copperfield w telewizji, zamiast się tym bawić, próbowałem to rozgryzać. Na szczęście jednak ta chęć poznawania iluzji była większa niż tylko to, żeby wiedzieć, jak to jest zrobione i komuś popsuć zabawę, bo była taka, że ja chciałem tą iluzję pokazywać. I gdy byłem nastolatkiem, to znalazłem w internecie takie materiały, które kupiłem i okazało się, że to były materiały pirackie. No, niefajna sprawa, ale
to były na tyle dobre materiały, że dzięki nim wiedziałem, w którą stronę pójść. Wiedziałem już, jacy są znani iluzjoniści, ale w branży, tacy, którzy uczą iluzji. Wiedziałem, gdzie z nimi się skontaktować, wiedziałem, skąd pobierać materiały, wiedziałem, skąd ściągać książki. Miałem trochę szczęścia, ale to była bardzo trudna i wyboista droga. Nie bez powodu mówi się o tym, że iluzjonista to najtrudniejszy zawód na świecie. Dlaczego? Jeśli chodzi o iluzję, to nie ma jednej drogi. Każdy iluzjonista ma zupełnie inną drogę do poznawania iluzji. No i niestety ta droga jest bardzo często bardzo wyboista i bardzo często testuje Ciebie, czy naprawdę chcesz w niej być. W czasach, w których ja się uczyłem iluzji, a było to kilkanaście lat temu, nie było dostępu do materiałów, nie było tak łatwo coś, nawet jak zwykłe dobre karty, takie, które Wy możecie kupić w każdym Empiku, żeby je ściągnąć, musiałem po prostu zamawiać je ze Stanów Zjednoczonych. Już nie mówiąc o tym, że totalnie nie miałem pieniędzy na to, żeby kupować drogie książki. Teraz oczywiście już jestem na tyle szczęśliwy, że mam taką kolekcję książek, które są drogie, ale wtedy absolutnie nie było mowy o czymś takim. Mnóstwo czasu poświęcałem na rzeczy, które tak naprawdę mi się później nie przydały. Starałem się wymyślać efekty, które później okazywało się bardzo często, że nie miały prawa bytu, po prostu były niewykonalne w rzeczywistości. No, pewnie dlatego, że byłem początkującym iluzjonistą, a tak naprawdę taki efekt iluzjonistyczny łatwo nie jest wymyślić. Jednak cały czas się rozwijałem i przez tą bardzo wyboistą drogę się poruszałem. Na konwencie, na który jeżdżę co roku, bo tak, poznawanie magii wiąże się również często z podróżami, poznałem takie sławy iluzji jak Derren Brown, Dynamo czy nawet David Blaine i przeszedłem przez tą wyboistą drogę, która być może czasami prowadziła nie w tym kierunku, którym miała i musiałem zawracać, żeby wrócić na prawidłową ścieżkę. I wyciągnąłem z tego bardzo, bardzo dużo wniosków, którymi dzisiaj jestem gotowy podzielić się z Tobą. Dlatego już niedługo ruszam z kursem iluzji online. Nie jest to mój pierwszy kurs, bo wcześniej wydawałem różne płyty DVD, ale jest to pierwszy tak kompleksowy kurs, który pokrywa podstawy, ale są na nim rutyny, które być może są podstawowe, ale są to rutyny, których ja nie wstydzę się pokazywać na moich zawodowych występach. I dla Ciebie, tak jak obiecałem, mam niesamowitą okazję. Jedną z lekcji z tego kursu już dzisiaj, już teraz udostępniam Tobie absolutnie za darmo. Link jest w opisie, klikaj, oglądaj tą lekcję, nie czekaj i mam nadzieję, że to będzie mój sposób na to, żeby Ciebie wciągnąć właśnie do tego trzeciego etapu, żebyś faktycznie nauczył się iluzji i mógł ją pokazywać znajomym i rodzinie. Baw się dobrze, no i jak zwykle pozostańcie magiczni.